wilku i 7 koźlętach. Była sobie stara koza. Miała 7 małych, a kochała je tak, jak każda matka kocha dzieci swoje. Wybrała się dnia jednego do lasu po żywność, zwołała koźlęta i mówi: kochane dzieci, pójdę do lasu po żywność, więc same się strzeżcie wilka. Nie wpuszczajcie go, bo by was pożarł wszystkie ze skórą i szerścią. Ten łotr umie udawać dobrego, ale można go poznać po czarnych łapach i grubym głosie. Kochana mamo, mówią koźlęta, możecie spokojnie pójść do lasu, będziemy się pilnować. Uspokojona stara zabeczała i poszła w drogę. Wkrótce potem zapukał ktoś do drzwi, wołając: otwórzcie, kochane dziadki, słyszycie głos waszej matki. Mateńka była w lesie, każdemu z was coś niesie. Ale koźlęta poznały wilka po grubym głosie. Nie otworzymy, zawołały. Tyś nie nasza matka, ona ma cienki głosik, a twój jest gruby, tyś wilk. Więc wilk poszedł do kupca, kupił sobie duży kawał kredy, zjadł kredę, a głos jego stał się cienki. Wrócił do koźląt, stuk, stuk do drzwi i woła: otwórzcie, kochane dziadki, słyszycie głos waszej matki. Mateńka była w lesie, każdemu z was coś niesie. Ale że czarną łapę swoją położył na oknie, więc poznały go dzieci i zawołały: nie otworzymy, matka nasza nie ma takich łap czarnych jak ty. Wiemy, coś ty za jeden, tyś wilk. Biegnie wilk do piekarza i mówi: stłukłem sobie łapę, posmaruj mi ją ciastem. Piekarz posmarował ciastem łapę, a wilk zaraz biegnie do młynarza. Nasyp mi mąki na łapę, rzeknie. Pewnie chce kogoś oszukać. Pomyślał młynarz i odprawił go z niczem. Ale wilk mówi: jeśli mi tego nie zrobisz, to cię zjem. Młynarz zląkł się i ubielił mu łapę. Tacy to ludzie bywają. Łotr poszedł 3. raz do drzwi, zastukał i mówi: otwórzcie, kochane dziadki, na głos waszej matki. Mateńka była w lesie, każdemu z was coś niesie. Pokaż no łapę, zawołały koźlęta. Chcemy zobaczyć, czyś ty nasza droga mateczka. Wilk położył łapę na okno. Jak dzieci zobaczyły, że biała, tak uwierzyły słowom jego i otworzyły mu drzwi. A tu wilk wchodzi. Przestraszone koźlątka zaczęły się chować. Jedno skoczyło pod stół, drugie do łóżka, trzecie do pieca, 4. do kuchni, 5. do szafy, 6. pod umywalnię, 7. w szafę od zegara ściennego. Ale wilk wszystkie poznajdował i nie tracąc czasu połykał je żywcem, jedno po drugiem. Nie znalazł tylko najmłodszego, które się w skrzynie od zegaru skryło. Najadł się wilk dosyta i powlekł się na zieloną łąkę. Legł pod drzewem i zaczął zasypiać. Wkrótce potem wróciła stara koza z lasu. Ach, i czegóż się doczekała! Drzwi na oścież otwarte, stół, krzesła i ławki przewrócone, miednica na drobne kawałki rozbita.
poduszki i kołdra pościągane z łóżka. Szuka dzieci, a tu ich nie ma. Woła po imieniu, żadne nie odpowiada. Dopiero gdy zawołała na najmłodsze, odpowiedział jej cienki głosik. Ja tu, mamo kochana, siedzę w szafie od zegara. Wydobyła koźle i dowiedziała się od niego, że wilk przyszedł i pożarł tamte dzieci. Można sobie wyobrazić, jak matka opłakiwała biedne koźlęta swoje. W końcu wyszła w tem zmartwieniu z domu, a koźlątko wybiegło za nią. Przyszła na łąkę, patrzy, wilk leży pod drzewem i chrapie tak, że aż drżą gałęzie. A koza dalejże oglądać go na wszystkie strony i widzi, że w jego napchanym brzuchu coś się rusza. A co to? Pomyślała. Czyżby moje biedne dzieci, które połkną na wieczerze, żyły jeszcze? Posłała co prędzej koźlątko do domu, po nożyce, igłę i nici. Potem, gdy już wszystko to miała, rozcięła brzuch troszeczkę, a tu już jedno koźlątko głowę wysuwa. Rozcina dalej, a tu wszystkie koźlęta wyskakują jedno po drugim. Nic im się złego nie stało, bo wilk połknął je był żywcem w łapczywości swojej. To ci dopiero była uciecha. Ściskały matkę i skakały naokoło niej, jak ten krawiec na weselu swojem. Biegnijcie teraz, rzekła matka, przynieście kamieni, napełnimy brzuch temu bezbożnemu zwierzęciu. Koźlęta pościągały kamienie co prędzej i napchały niemi brzuch wilkowi, a stara koza śpiesznie zaszyła dziurę tak, że wilk nic nie poczuł i nawet się nie poruszył. Wstał nareszcie. Pić mu się chce ogromnie, więc idzie do studni, a tu kamienie ru, tłuką się jeden o drugi. Więc wilk zawołał. Oj, oj, jak mi nieprzyjemnie, coś się tam rumocze we mnie. Zjadłem przecie kozy młode, a mam taką niewygodę. Zbliżył się do studni, chciał się napić, ale go ciężkie kamienie wciągnęły do wody i musiał zginąć marnie. Gdy to zobaczyły koźlęta, pobiegły krzycząc: wilk utonął, wilk utonął! I z radości tańczyły naokoło studni.